Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam procedurę podłączenia obwodów siłowych właśnie w serii przemienników FRE 800 Mitsubishi Electric. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Po nabyciu przemiennika upewnij się, że wszystkie elementy składowe znajdują się w pudełku. Następnie upewnij się, czy wybrałeś odpowiedni model przemiennika do swojego silnika. Mam tu na myśli wybór wersji o zasilaniu jedno- bądź trójfazowym. W tym celu sprawdź napięcie zasilania silnika, prąd znamionowy i schemat połączenia stojana. Stojan silników do mocy 2,2 kW przeważnie można spiąć w trójkąt lub gwiazdę. Przy połączeniu w trójkąt możesz użyć wersji przemiennika o zasilaniu jednofazowym. Podajemy wtedy na silnik napięcie 3x230 VAC. Przy połączeniu w gwiazdę użyć należy wersji o zasilaniu trójfazowym i podajemy wtedy na silnik napięcie 3x400 VAC. Pamiętaj natomiast, by zawsze dobierać przemiennik na prąd znamionowy silnika, uwzględniając przy tym schemat połączeń wewnętrznych stojana silnika w trójkąt bądź gwiazdę. Rozpatrzmy zatem podłączenie zasilania dla wersji jednofazowej. Po instalacji przemiennika w miejscu docelowym kolejnym krokiem jest zdjęcie przedniej pokrywy. W tym celu poluzuj śrubę, która znajduje się w lewym górnym rogu. Następnie zdejmij pokrywę. Następnie należy zdjąć osłonę przewodów. Znajduje się ona na samym dole. Jeżeli Twój przemiennik posiada moc większą niż 750 W, zlokalizuj otwór umiejscowiony nad wytłoczeniem push na osłonie przewodów. Włóż narzędzie, np. śrubokręt, na głębokość kilku milimetrów i pociągnij za osłonę w dół, jednocześnie ją zdejmując. Jeżeli Twój przemiennik posiada moc mniejszą bądź równą niż 750 W, wystarczy, że pociągniesz za osłonę przewodów w dół. Po zdjęciu osłony przewodów naszym oczom ukazuje się listwa zaciskowa siłowa. Na samym dole widoczne są zaciski przewodu ochronnego PE. Zasilanie główne podłączamy pod zaciski R oraz S. Kolejno widzimy zaciski R, S oraz wyjęty zacisk T, gdyż rozpatrujemy wersję o zasilaniu jednofazowym. Zatem podłączamy zasilanie pod zaciski R oraz S, uwzględniając przy tym fakt, że polaryzacja nie ma najmniejszego znaczenia. Silnik natomiast podłączamy pod 3 prawe skrajne zaciski oznaczone jako UVW. Producent podpowiada nam, umieszczając fabryczną nalepkę z napisem motor w miejscu, gdzie powinniśmy właśnie podłączyć przewody silnikowe. W świecie napędowym zaciski zasilające oznaczamy jako R, S oraz T, wyjściowe natomiast jako U, V i W. Tutaj również nie musimy pamiętać o kolejności wirowania faz. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności podłączymy fazy silnika. Z poziomu przemiennika zawsze mamy możliwość zmiany kierunku programowo, bez ingerencji w kable siłowe. Proces montażu rozpoczynamy od podłączenia przewodów ochronnych, gdyż ich zaciski znajdują się na samym dole. Gdy podłączymy najpierw przewody zasilające lub silnikowe, nie będziemy mieli dostępu do zacisków PE. To co? Kablujemy! Bardzo ważnym aspektem jest utrzymanie ciągłości przewodu ochronnego PE. Dlatego pamiętamy i zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Sprawdzamy w instrukcji obsługi, jakiego przekroju przewodu PE powinniśmy użyć i podłączamy zarówno przewód wejściowy PE, jak i wyjściowy do odpowiednich zacisków obudowy przemiennika. Spójrzmy teraz na wersję o zasilaniu trójfazowym. Powtarzamy procedurę zdjęcia przedniej klapki oraz osłony przewodów. Omówmy zaciski siłowe.
Jaką różnicę dostrzegamy w porównaniu do wersji jednofazowej? Mamy 3 zaciski wejściowe R, S oraz T. W wersji jednofazowej zacisk T był wyjęty. Podłączaliśmy fazę oraz przewód neutralny. W wersji trójfazowej nie potrzebujemy przewodu neutralnego, czyli pod zasilanie podłączamy 3 fazy robocze oraz przewód PE. Natomiast silnik, podobnie jak w wersji jednofazowej, podłączamy pod zaciski wyjściowe U, V, W, uwzględniając oczywiście przewód ochronny PE. No to co? Ponownie kablujemy. Przy zasilaniu trójfazowym nie potrzebujemy przewodu neutralnego. Używamy zatem przewodu 4G, 3 fazy robocze oraz PE. Jeżeli z jakiegoś powodu podłączymy przewód neutralny do zacisku N szyny DC, prawdopodobnie uszkodzimy przemiennik. Podłączamy zatem pod zaciski R, S, T 3 fazy wejściowe L1, L2, L3. Pod zaciski ochronne podłączamy przewód PE wejściowy oraz silnikowy. Podobnie jak w wersji jednofazowej, silnik podłączamy pod zaciski U, V, W. W lewym górnym rogu widzimy 4 dodatkowe zaciski siłowe. Co one oznaczają i do czego służą? W obu wersjach zasilania mamy te same zaciski P1 oraz P+. Fabrycznie między tymi 2 zaciskami jest zworka. Zdejmujemy ją, jeżeli chcemy podłączyć własny dławik DC. Instrukcja obsługi podpowie nam, jakiej indukcyjności dławika powinniśmy użyć. Jeżeli nie podłączamy dławika DC, pozostawiamy zworkę na swoim miejscu. W innym wypadku przemiennik nie będzie nam działał. Zaciski PR oraz P+ służą do podłączenia rezystora hamowania. Są to odczepy wbudowanego modułu hamowania. Na sam koniec pozostaje nam ponowny montaż osłony przewodów oraz przedniej klapki. W ten oto sposób skończyliśmy podłączanie zacisków siłowych do serii FRE 800 zarówno przy zasilaniu jedno, jak i trójfazowym. To już wszystko na dzisiaj. Czas na podsumowanie. Z tej lekcji musimy zapamiętać. Nie podłączamy zacisku N w wersji trójfazowej. W wersji jednofazowej nie ma znaczenia polaryzacja wejścia. Zacisk T jest zaślepiony. W tej wersji podłączamy przewód neutralny zasilania N. Nie mylimy wejścia z wyjściem. Gdy podłączymy zasilanie pod zaciski silnika, uszkodzimy przemiennik. Nie zdejmujemy fabrycznej zworki, jeżeli nie podłączamy dławika DC. Polaryzacja podłączenia rezystora hamowania nie ma znaczenia. Pamiętamy o bezpieczeństwie i zawsze podłączamy przewód ochronny PE na wejściu i wyjściu przemiennika. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.